Hejka! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w nowym miejscu, na nowej wyprawie. Był taki pan, który na Facebooku po ostatniej wyprawie do Rzymu trochę nas tam strofował, że go nie zabraliśmy ze sobą. I właśnie on Postanowił nas zabrać gdzie? Na Sycylię. Ha! Witamy serdecznie. Będziemy tu 10 dni. Razem z Wojtusiem i Anią. Jesteśmy tutaj w styczniu, jest właściwie początek stycznia, dlatego stąd te kurteczki. Dzisiaj Ale jest cieplutko. Jest cieplutko. Dzisiaj zaczynamy z impetem. Zaczynamy Od Etny. Dokładnie. Plan mamy taki, że spędzimy na Sycylii 10 dni i zwiedzimy takie miasta jak? No w sumie całą wyspę chyba objedziemy. Z Etny jedziemy dalej Taormina, Forza d'Agro, dalej przez środek, przez Ennę, Cefalù, co tam dalej mamy? No oczywiście później Palermo. No i zjedziemy na drugą stronę wyspy, Erice, Marsala, Trapani, Saliny my pewnie zobaczymy. Później część południowa. Co tam mamy na południu? Agrigento, na pewno się zatrzymamy na pistacje. O tak. Później co? Po pistacjach się znowu przeniesiemy na południowy wschód, Syrakuzy, Noto, Marzamemi i na zamknięcie wyspy zrobimy Catanię, w sumie, która jest tutaj za nami, ale zwiedzimy ją ostatniego dnia. Plan będzie na pewno super napięty. Mamy nadzieję, że będzie wszystko super i że pogoda nam się uda, bo my jesteśmy pierwszy raz na Sycylii. Wojtuś, jak słyszycie, pan przewodnik... Coś tam już byłem kiedyś. Kiedyś tam się zdarzyło. Wjeżdżamy właśnie na wulkan. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj krajobraz jak po bombardowaniu. To wszędzie wszystko jest lawa. Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ostatnie duże wybuchy 2021, 2022. No i to wszystko tutaj widać. Jechaliśmy na parking. Miejsce to nazywa się Rifugio Sapienza. Jest to takie najwyższe miejsce, gdzie możecie zaparkować na Etnie. Tutaj jest dużo knajpek, dużo sklepików. Jak widzicie, też jest sporo śniegu. Stąd jeździ kolejka, nie wiem, czy ją tam widzicie mniej więcej na środku. Niestety z tego, co widzimy, na razie nie działa, więc dowiemy się, o co chodzi i damy wam znać. Jeszcze się pochwalimy naszym samochodem, Ford Kuga. Największy z możliwych wzięliśmy. Mamy go na 10 dni. Zapłaciliśmy, słuchajcie, 200 €, także warto. Dajemy wam znać, że pomimo pięknej pogody, to jest tutaj naprawdę dosyć chłodno, więc jak przyjeżdżacie tutaj, nawet jak przyjeżdżacie tutaj teoretycznie w ciepłym sezonie, to pamiętajcie, żeby zabrać ciepłe rzeczy. Etna ma ponad 3300 metrów i leży tutaj kupa śniegu i mieliśmy dzisiaj chyba 14-15 stopni na dole. Tutaj już czujemy, że jest sporo zimniej, więc naprawdę warto. Podobno nie można wjeżdżać kolejką, ale mają jakąś alternatywę. Także jak tylko ją znajdziemy, podobno są takie jeepy, to o tym wam opowiemy. A może jeżeli nie będziemy mogli wyjechać na Etnę, to pobawimy się z innymi Włochami w śniegu, bo tutaj się wszyscy rzucają kulkami. Już się dowiedzieliśmy, niestety kolejka dzisiaj nie chodzi. Mniej więcej ceny, jakbyście się zastanawiali, wyglądają tak. Jak chcecie wjechać na 2500 metrów, płacicie 50 € od osoby, a jak chcecie wjechać na 3000 metrów, płacicie 95 € od osoby. Także słuchajcie, może to i lepiej, że kolejka nie chodzi, to trochę zaoszczędzimy i wydam na dobry obiad w Taorminie. Podobno są jeszcze specjalne wycieczki takim busem, ale słuchajcie, my sobie podarujemy. Bardzo szkoda, że ta kolejka nie chodzi, bo stąd widoki byłyby świetne. No ale cóż, będzie powód, żeby wrócić. Tymczasem możecie tutaj podziwiać ten przepiękny krajobraz. Wszędzie pył wulkaniczny. Ja się trochę czuję jak w Indonezji. Jest naprawdę mega interesująco. Ta ziemia to nie do końca widać, bo trochę oczywiście prześwietla od słońca, ale jest czarna. A ja idę dotknąć skały wulkanicznej. Skoro nie możemy wejść na Etnę, to chociaż sobie wulkan pomacamy. Niestety nie udało się wjechać, trudno. Zaoszczędziliśmy 100 € na osobę, trochę nas to cieszy, wbrew pozorom.
No a teraz co? Powoli zjeżdżamy, będziemy jechać do kolejnego miasta, do miasta Taormina. Tam będziemy też spać. Jest to jedno z najpiękniejszych miast na Sycylii. A jeżeli chodzi o samą Etnę, 3350 plus nad poziomem morza. Jeden z najbardziej aktywnych stratowulkanów. Tak jak wspominałem, całkiem niedawno jeszcze wybuchał. No i cóż, nie na darmo jego nazwa pochodzi od słowa płonący. Jeszcze możecie zobaczyć ostatni widok z Etny. W oddali nie Messyna, tylko Catania. Nie wiem czemu ciągle mi się Messyna kojarzy. Catanię będziemy zwiedzać, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze Wam nie wspominałem, że na Etnie jest bardzo dużo kraterów. Nie tylko ten główny. Tego głównego niestety Wam nie pokażemy, ale pokażemy Wam krater, który się nazywa Silvestri. Do niego dojście jest bardzo ładne. No i już zaczynamy szybkiego treka. Zanim zaczniemy, to macie trochę śniegu. Tutaj macie jeden z kraterów. Może nie wygląda jakoś imponująco, ale zaufajcie mi, on też jest aktywny. Widzicie, że można go obejść dookoła, więc i my sobie go dookoła obejdziemy. Tak wygląda podróżowanie z Wojtusiem i Anią. Dokładnie. Znalazł się wielki pan prezes. Jest i przepiękna skała wulkaniczna, a jak ktoś ma więcej energii, to widzicie tam ludzi na szczycie. Tam jest kolejny krater. Dotarliśmy na parking. Dzielny Fordzik dał radę. No i oczywiście nasz kierowca, czyli pan Wojtuś. Zobaczcie, jaki widok z parkingu. No dobra. Liczyłem, że będzie trochę lepszy, no ale słuchajcie, tam jest Etna. Wyszliśmy sobie z parkingu. Tutaj taka dobra rada. Musicie jechać na górę parkingu. Na 7. piętro. Patrzcie, co jest po wyjściu. Jakbyście chcieli się przejechać Lambo albo Ferrari, to ceny zaczynają się od 100 euro. A tutaj jeszcze hotel Excelsior. Rozważaliśmy go, ale ceny były niestety około 200 euro za dobę, za pokój. A my wynajęliśmy apartament, który kosztuje 200 euro za 2 doby, za 2 pary. Jak ktoś mieszka w centrum Taorminy, to tutaj niestety nie można wyjeżdżać samochodem. Trzeba walizkę samemu zaprowadzić do apartamentu. No i musicie przyznać, że Etna naprawdę wygląda niesamowicie z Taorminy. Wygląda, jakby była zaraz obok. Jechaliśmy tutaj niecałą godzinkę ze szczytu. Znaczy nie ze szczytu, tylko z parkingu. Tak wygląda główny placyk miasta. Przepiękne bramy, piękne kościoły. Wiecie, taki mniej więcej standard. A to, co nie jest tutaj standardowe, to ten widok. Nie dość, że macie przepiękne plaże, to naprawdę mocno w dole. Fajne klify. No to oczywiście zewsząd widać Etnę. No a teraz już idziemy do naszego apartamentu. Jak widzicie, jest w samym centrum. Jesteśmy na głównej ulicy. Ciągniemy walizki, więc trochę głośno. Zaraz Wam pokażemy, jak mieszkamy. Tak wygląda nasze mieszkanko. Tutaj jest taki, nazwijmy to, salon, w którym jesteśmy. Mamy przepiękne widoki na przepiękne uliczki. Mamy oczywiście aneks kuchenny. Maluteńki, ale robi robotę. Tutaj mamy 2 sypialnie, więc się jakoś pomieścimy. No i standardowo łazienka. Taormina słynie właśnie z takich wąziutkich, przepięknych uliczek. Jeszcze jak widzicie, są super zdobione. Tutaj każdy detal jest ważny i dlatego Taormina jest nazywana jednym z najpiękniejszych miasteczek Włoch, a już na pewno jednym z najpiękniejszych miasteczek Sycylii. Jeden z symboli
Sycylii, czyli taka głowa maurów. Oprócz tego oczywiście szyszki w każdej postaci. Ekipa już idzie. Idziemy coś zjeść, znajdziemy jakąś dobrą knajpkę i zaraz zjemy albo jakiś makaron, albo jakąś pizzę. Tutaj widać symbole Sycylii. Jest to taki kolorowy wózek do przewożenia rzeczy. Oprócz tego to są głowy maurów i symbolem Sycylii jest również taka głowa z nogami. Nie wiem, jak to nazwać. Wyszliśmy kawałek poza najstarszą część miasta, a uwierzcie mi, to miasto jest naprawdę stare, więc ta stara część jest przepiękna i przechadzamy się teraz takimi uliczkami. Szukamy czegoś na szybko do zjedzenia, bo jednak stwierdziliśmy, że szkoda nam dnia. Później pójdziemy na jakąś kolację, a na razie zrobimy spacer. Gabi, co jemy? Lodziki. Jest pistacja. Ja mam limonę, czyli limonkę. Ja tutaj jest jeszcze fragola, czyli truskawka. Ale są pyszne. I tylko 3 euro. Wpadliśmy na punkt widokowy, żeby wam pokazać, jak przepięknie wygląda tutaj wybrzeże. Patrzcie, jak się przepięknie rozciąga. To wszystko to jest wschodnie wybrzeże Sycylii. Tam w oddali widać Kalabrię, a tutaj słynna Isola Bella. Zejdziemy tam sobie jutro, jak będzie ładne słońce, to porobimy fajne ujęcia. A tam jest pan przewodnik. On już szuka kolejnego miejsca, do którego nas zabierze. A tam panie współtowarzyszki podróży. Teraz będziemy wracać do centrum. Jak widzicie, zeszliśmy trochę niżej. Tutaj cały czas się idzie albo do góry, albo na dół. No a zawsze nam towarzyszy wszędobylska Etna. Znaleźliśmy ogród miejski. Spójrzcie, jakie budowle tutaj mają. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Tutaj macie taką dużą tą budowlę. Nie do końca wiemy, jaki cel, ale podoba nam się przedsięwzięcie. Patrzcie, tutaj nawet mają wielkie kaktusy. Są palmy. Są jakieś chyba oliwki. Jest naprawdę spoko. No i ogród ciągnie się dalej. Wszędzie budyneczki. I wszędzie Polacy. Idziemy szukać armaty. Armata jest z tyłu. Armata zawsze jest z tyłu. I już standardowo Etna, zachód słońca, jakaś większa deweloperka i kolejne miasteczko. Przyszło jedzonko. Przepiękne. Pizza 1, 2, 3, 4 i nawet bruschetta. Dobra? I patrzcie, jaki widok. No ale to jest widok. Wyszliśmy z knajpy, 90 euro za 4 osoby, a dzisiejszy dzień kończymy w ten sposób. Zastała nas już noc. Jak widzicie, miasto się rozświetliło, wygląda naprawdę fajnie, ale my dzisiaj wstaliśmy o 3 rano, żeby tutaj przyjechać. Mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo długi dzień. Jesteśmy pewnie za 20 godzin na nogach, więc teraz czas, żeby iść do domu, trochę odpocząć. No i cóż, będziemy pewnie zwiedzać dalej Taorminę jutro. Na jutro mamy też w planach jeszcze inne ciekawe miejsca.